witajcie w nowym filmie na moim kanale. Nie miałam pomysłu kompletnie co nagrać, więc znalazłam taki challenge, co prawda na wrzesień, ale przerobiłam go trochę na listopad. Mam teraz listopad, tak. E, więc taki będzie challenge książkowy. Planuję niektóre z tych książek jeszcze w listopadzie przeczytać, więc myślę, że to będzie fajne. Zacznę od tego, że trzeba znaleźć książkę z brązem na okładce. Ja mam właśnie książkę, o której już mówiłam, jest to Mój Giovanni. Po polsku książka, która dzieje się w Paryżu, gdzie jest mężczyzna, który szuka swojej drogi życiowej i próbuje ją odnaleźć po takim życiu z rodzicami, którzy wywierali na nim dużą presję i którzy planowali stworzyć mu jakby życie za niego. Więc tutaj mam brąz w nazwisku autora, Jamesie Baldwinie. No ale innej książki tak bardziej brązowej nie mogłam znaleźć. No i w sumie okładka tak trochę w brązy wpada, więc wydaje mi się dobry wybór. Ale więcej o tej książce nie będę mówić, bo jej jeszcze nie przeczytałam. A też więcej niż w poprzednich filmach też nie powiem. Książka z niebieskim na okładce. Jest to cała niebieska książka. Jest to Aleksandra. Ukraińska saga rodzinna. Napisała ją Lisa Weda, holendersko-ukraińska autorka. Jest to książka trochę fantastyczna, ale dziejąca się też trochę w czasach takich starych, ale również we współczesności. Podoba mi się piękna wklejka tutaj. I rysunki, które są. No i przeczytam tytuł, nie tytuł, tylko streszczenie, bo też nie do końca pamiętam, co to było. Na prośbę swojej 90-letniej babci Aleksandry, Lisa udaje się do Ługańska w poszukiwaniu grobu wujka Coli, który zaginął w 2015 roku. Udaje jej się prześliznąć przez punkt kontrolny terytorium, na którym toczy się wojna, a rzucając się do ucieczki przed pogranicznikiem, cofa się w czasie. Trafia do Pałacu Rad, gdzie jej pradziadek Mikołaj od śmierci w 1953 roku czeka na swoją córkę Aleksandrę, której nie widział od 1942 roku, kiedy to została deportowana do Niemiec. Wraz z Mikołajem Lisa błądzi po pałacu i budzi do życia historię rodziny wywodzącej się z kozaków tońskich. Spodobało mi się wszystko w tej książce. To jest taka trochę jakby właśnie fantastyka, trochę połączona z klasyką. Pięknie wydana jest w twardej oprawie. Więc też ma dużo niebieskiego, bo jest niebieska okładka. Kolejny punkt z listy. Z kwiatami, książka z kwiatami na okładce. To ja mam takie wydanie książki całe w kwiatach. Jest to Wielki Gatsby. Książkę kupiłam w zeszłym roku na targach książki w Warszawie. Dużo tej książce nie wiem, bo ja tak cały czas ją planuję przeczytać i jakoś odkładam, bo boję się trochę. I klasyków jeszcze. No, ale ma piękne kwiaty na okładce, bo to chyba taka seria kwiatowa była. I nawet we wklejce są kwiaty, więc to taki, chyba ten sam nawet motyw. Więc jest to powieść uznana za jedną z najważniejszych w XX wieku. Autor to czołowy twórca tak zwanego straconego pokolenia pisarzy amerykańskich. Ukazał desperację i zagubienie młodych Amerykanów w okresie prosperity po I wojnie światowej. Właśnie barwny obraz obyczajów, romanse miłości i tragedie oraz szybkie fortuny z prohibicją w tle stanowią o nieprzemijającym uroku książki. Taki jesienny klimat i jest kompletnie, bo ta okładka jest taka ciemna, takie ciemne kwiaty, więc myślę, że idealna na właśnie jesień książka. Jesień, zimę, bo już zbliżamy się do zimy. Z tą książką miałam problemy, jako że nie znam jakby książek
na pierwszą literę listopada. W sensie nie mogłam sobie przypomnieć nic. I właśnie dzięki pomocy mam Lolitę Nabokowa, bo właśnie kolejny punkt to jest książka, tytuł zaczynający się od litery danego miesiąca, czyli jako listopad mam L, czyli Lolita, i mamy tutaj Humberta, uczonego, estetę i romantyka, który zakochuje się bez pamięci w Dolores Hayes, 12-letniej dziewczynce o jedwabistej skórze, która jest córką jego gospodyni. 40-latek ogarnięty obsesją na punkcie dziewczynki zgadza się na poślubienie pani Hayes tylko po to, żeby być blisko Lolity. Humbert zabiera ją w podróż po kraju, a to wszystko w imię miłości. Zabawna, ekstrawagancka, łamiąca serce i pełna pomysłowych gier słownych Lolita to niezapomniane arcydzieło obsesji, złudzeń i pożądania. Ja tak szczerze tej książki nie czytałam, chociaż powinnam, po filologii rosyjskiej, ale jakoś ja nie pamiętam, żebyśmy zbytnio długo się Nabokowem zajmowali na studiach, albo mi to jakoś umknęło, ale właśnie nie pamiętam, żebym czytała tę książkę. Może zaczynałam gdzieś. Co ciekawe, Nabokow jako rosyjski artysta wcale Lolity nie napisał po rosyjsku, tylko po angielsku, bo on głównie tworzył właśnie tam. Myślę, że jako klasyk taki powinnam się tym trochę zainteresować, trochę zapoznać z tematem. Natomiast no, jakoś nie po drodze mi chyba z Nabokowem. Może zacznę od jakichś innych jego książek, bo Lolita nie do końca do mnie przemawia i podejrzewam, że że byłaby to dla mnie chyba zbyt ciężka książka jako klasyk, bo ja bardzo rzadko czytam klasyki, chociaż teraz coraz częściej, bo teraz czytam jedną książkę, o której powiem później, ale też właśnie z klasyki. Więc L i Lolitka. Kolejna książka to jest książka wydana w tym roku. Jest to książka Jamesa Rollinsa Bezwodny wieniec. Jest to pierwszy tytuł z sagi. Z serii, z serii. Wydane w tym roku, jest po angielsku The Starless Crown. W Polsce chyba ta książka nie wyszła. Okładka jest przepiękna, to jest taka fantastyka. Druga książka też wyszła już w tym roku. Może ta książka jest z zeszłego. Znaczy w tym roku z tego roku jest to wydanie książki, więc podliczyłam pod to. Jest już drugi tom w Anglii, czekam aż wyjdzie i sobie zbiorę, o ile mi się spodoba, ale ta książka jest przerażająco objętościowa, bo wydaje się, że jest nie taka gruba, bo na przykład mamy Aleksandrę i to nie wygląda obok siebie tak źle. Natomiast Aleksandra ma 360 stron. Natomiast książka Jamesa Rollinsa ma tych stron 795, bo to są takie właśnie cieniutkie strony, więc no potężny materiał i jest to jakby książka, gdzie planeta, na której mieszkają ci ludzie, jest w niebezpieczeństwie i tylko taki sojusz 4 osób może ją uratować. Czyli taka trochę dystopia. Spodobała mi się okładka, spodobało mi się to, co jest napisane w opisie. No i stwierdziłam, że Jamesa Rollinsa książki mam, co prawda nie czytałam, ale podobają mi się, bo zaczynałam niektóre i podobają mi się, natomiast jakoś nigdy nie pociągnęłam ich dalej. Co jest złe i powinnam przeczytać, więc mam nadzieję, że chociaż od tej książki zacznę. Czyli książka wydana w tym roku. Kolejny punkt to jakby książka z jabłkiem na okładce i tylko jedna książka mi się kojarzy, czyli Zmierzch.
Do Zmierzchu się zabierałam w tym roku, natomiast jakoś nigdy nie sięgnęłam po niego tak na serio, żeby przeczytać. No i przeczytałam parodię na Zmierzch, która mi obrzydziła kompletnie ten temat na razie, więc dalej nie pociągnęłam, ale cały czas korci mnie, żeby przeczytać tę serię. Ja tę serię bardzo miło wspominam, chociaż podejrzewam, że obecnie do tej serii podeszłabym już inaczej. No i czytałam ją wiele, wiele razy, więc nawet tutaj jest napis starty i nawet już praktycznie nic nie widać, co tu jest napisane. No ale właśnie z jabłkiem kojarzy mi się właśnie Zmierzch, czyli historia o Belli, o Edwardzie, o wampirach i w tej części jeszcze nie, ale o wilkołakach też jest Jacob. I jakoś tak. O tutaj jaki na skrzydełku. Nie bój się zakochać, przekona się, czy miłość może być silniejsza niż strach. Czy namiętność wygra z przyjaźnią? Czy może ciebie również adoruje tajemniczym wampir? Nie adoruje żaden wampir. Natomiast pierwszy tom właśnie Jabłuszko jest... Mam nadzieję, że jakoś się przekonam jeszcze do tej książki, chociaż tutaj się boję, bo ta książka jest bardzo toksyczna. Z tego, co widziałam u wielu twórców jakby, którzy sobie czytali tę książkę ponownie, że już teraz obecnie te zachowania i Belli, i Edwarda, i Jacoba, i wszystkich, co tam są bardzo toksyczne, więc nie wiem, czy nie obrzydzę sobie tej serii, a mam miłe wspomnienia, a właśnie chyba chcę sobie zostawić te miłe wspomnienia, bo tak jak mówiłam, parodia, o której jest cały film na moim kanale, zniszczyła we mnie wszystkie miłe rzeczy. Kolejny punkt, zostało już 5 bodajże, nie, 4. No i teraz książka dobra do tego, aby do niej dopić sobie, pić gorący napój. Ja nie myślałam o żadnej takiej książce z fabułą, tylko pomyślałam o wierszach. To było moje odkrycie tego roku, poezja, i poezja Jesienina na pewno jest idealną poezją, żeby ją przeczytać sobie i w ręku trzymać sobie herbatkę i popijać, czytać wiersze, więc właśnie jako taką książkę dobrą do napojów to poezja Jesienina. Planuję jeszcze po polsku poznać tę poezję, bo to jest po rosyjsku w oryginale. Przeczytałam całą, kilka dni mi to zajęło, ale podjęłam się tego tematu i na pewno będę chciała powrócić do Jesienina, bo bardzo mi się podobał. Tylko też nie chciałabym już robić tak, że czytam sobie całą książkę na raz, tylko już bardziej chciałabym jakby po jednym wierszu sobie czytać raz na jakiś czas, czyli po prostu nie brać tego jako całą książkę do jakby mojej listy książek przeczytanych w danym roku, żeby nie mieć takiego parcia jakby na to, tylko po prostu raz na jakiś czas podczytać sobie jakiś wiersz. Ale to właśnie jest idealna książka, żeby sobie przeczytać i napić się herbatki. Albo kawy, albo kompletnie czegoś innego. Książka mająca ponad 300 stron. I to jest książka klasyk, którą teraz czytam. Jest to Jeździec bez głowy Thomasa Mayna Reida. Książka o... Tak naprawdę jest to poniekąd romans. To wcale nie jest to nie jest wcale ta historia, którą przekazał nam Tim Burton. I na razie też nie mogę powiedzieć dokładnie, o czym jest. Natomiast mamy tutaj akcję dziejącą się w Teksasie, na równinach. Cały czas jesteśmy w napięciu i to jest prawda, że ta książka trzyma w napięciu, bo rozpoczyna się właśnie sceną z tym jeźdźcem bez głowy. I teraz poznajemy innych bohaterów, Poindextera, pana Poindextera, Morisa Poindextera chyba.
Zaraz znajdę opis po polsku. Bo wiem, że mamy tutaj ród Poindexterów, jednego kuzyna. Który jest zakochany w córce głównego jakby pana Poindextera. Natomiast ona nie odwzajemnia. Mamy też pana Morisa, który jakby jest zawodowym łapaczem koni i się tym zajmuje i dla właśnie tej pięknej Luizy łapie konia i zakochują się w sobie w ogóle na równinie. No ale przeczytam po prostu opis polski. Bezkresne równiny Teksasu, step, na którym pasą się niezliczone mustangi i ich łowca Maurycy Gerald. Po rosyjsku jest to Maurice Gerald, więc to prawda. W którym od pierwszego wejrzenia zakochuje się piękna, bogata kreolka Louisa Poindexter. I wszystko potoczyłoby się wspaniale, gdyby nie tajemniczy i straszny jeździec bez głowy. Zbrodnie i namiętność, nienawiści, marzenia i olśniewające słońce południa. Czy dobro wygra ze złem? Prawda z fałszem? Ależ napisane jaka intryga, jaka akcja. Książka ta, mimo iż upłynęło od jej napisania ponad 150 lat, trzyma w napięciu od początku do końca. I to jest naprawdę prawda, bo ta książka jest świetnie napisana. Trochę długo mi schodzi, bo ona ma ponad 600 stron. 603 dokładniej. Ja jestem na 92, ale czuję, jakbym w ogóle nic nie ruszyła. Na pewno dzisiaj posiedzę sobie trochę nad nią i będę sobie czytać, bo chciałabym ją skończyć jeszcze w listopadzie. Chociaż taki mój plan jest, że ona jest taka gruba po rosyjsku, więc do końca roku daję sobie na nią czas. Chociaż myślę, że dam radę ją przeczytać jeszcze w listopadzie, jak przysiądę tak mocno. To nawet w ten weekend może mi się uda. Także książka ze stronami powyżej 300, z ilością stron powyżej 300. Książka odkryta dzięki social medium. Ja mam dwie takie książki i jedną już przeczytałam, jedna jest nowiutka na półce. Jedna to jest książka, której było głośno. Moja siostra morduje seryjnie, czyli książka o dwóch siostrach, gdzie jedna morduje jakby swoich chłopaków, partnerów, mówiąc, że oni to ją napadają cały czas, ona się tylko broni przed nimi i jej siostrą, która sprząta po niej te wszystkie zbrodnie. No i ta siostra jest taką pielęgniarką w szpitalu, zakochuje się w pewnym lekarzu, no i pojawia się tam jej siostra, więc ciekawa fabuła. I tak naprawdę książka jest, ja już ją przeczytałam, książka jest na tyle dziwna, że aż ta dziwność tej książki zachwyca. Ja się nie spodziewałam tak dobrej książki. Ale nadal nie umiem sobie jakby wyrobić o niej jakiegoś konkretnego zdania. Podobała mi się ta książka, bardzo ciekawie napisana, podobało mi się, że rozdziały są krótkie, chociaż jest minus, bo ta fabuła strasznie idzie szybciutko i nie do końca jest jakby odcinek pewnego serialu. Mam takie wrażenie, że ta książka to jest jak odcinek serialu 40-minutowego. Fajna, dużo fabuły jest w niej i bardzo mi się podobała i nie do końca to, co złe, jest takie do końca złe i to, co jest dobre, też nie jest do końca takie czyste i śliczne, jak się wydaje. A druga książka odkryta przez social media to jest książka Stevena Czboski, nie wiem jak to się... Nie wiem jak to się czyta. Jest taki film właśnie z Emmą Roberts, Ezrą Millerem i jeszcze takim panem jednym. Ja zaraz ją znajdę. Po polsku może wyszła. Chyba nie. Albo ja nie umiem szukać.
nie wiem, czy nie jest... Tak. W Polsce po rosyjsku хорошо być cichoni, czyli dobrze jest być taką cichą osobą. Po angielsku jest to książka The Perks of Being a Wallflower, a po polsku film nazywał się Charlie. Ja nie wiem, czy jest książka o tym tytule, więc poszukam jeszcze. Mogłam to znaleźć przed nagraniem. Jest książka. Ma formę listów. To jest prawda, że ona jest pisana w formie listu, ale ja bym powiedziała, że bardziej w takiej formie pamiętniczka. No ale przeczytam polski opis, bo znalazłam nasza polska okładka wygląda tak, więc to głównie filmowa okładka. Książka ma formę listów pisanych do nieznanego przyjaciela przez nastolatka imieniem Charlie, nieśmiałego i wycofanego, choć niezwykle inteligentnego i wrażliwego ucznia pierwszej klasy liceum w Pittsburghu. Chłopak pisze o swoich pierwszych miłosnych doświadczeniach, relacjach w rodzinie, narkotykach i akceptacji, w przygotowanej przez producentów zmierzchu... A, to nieważne. To już nieważne. Natomiast ja tutaj też wyczytałam w tym rosyjskim opisie, że Charlie jest jakby taki zafascynowany wszystkimi klasykami literatury tam amerykańskiej i czyta je namiętnie i pomaga jemu w tym właśnie w odkrywaniu tych wszystkich fajnych książek, klasyków, jego nauczyciel, więc też jest coś o nauczycielu. Jestem tej książki ciekawa, ale zabiorę się za nią dopiero po skończeniu Jeźdźca bez głowy, więc naprawdę zależy mi jeszcze, żeby tę książkę przeczytać na pewno w tym roku. No i kolejna książka, zaraz powiem. Jest to książka, którą zakupiłam w tym roku, ale jeszcze jej nie przeczytałam. Jest to książka Miasto w chmurach Antonego Doera. Ja mam ją po rosyjsku, bo wychodziła taniej. Nawet tu widać, że 25 zł za pokaźną książkę. Też już o tej książce mówiłam. Natomiast nawet widać, że nie przeczytam, bo jest cały czas w folii, bo ona jest uznana jako 18+, więc dlatego jest w folii, bo tam właśnie w Rosji wszystkie książki 18+ są jakby foliowane, żeby młodzież żadna nie dosięgła jej swoimi łapkami. Aż mi lampki zgasły. Bohaterowie Miasta w chmurach są marzycielami i outsiderami. Łączy ich jeden starożytny tekst. Historia Aetona, który pragnie zostać ptakiem, by odlecieć do utopijnego miasta w niebiosach. To jest właśnie książka. Nie będę czytać całego, bo opis jest dość długi. A ja też... Aż mi kadr poleciał. A ja też właśnie nie chcę się rozczytywać, bo i tak już dość dużo mówię. Aż jest to składne i ładne, to nie wiem. A więc to jest taki mój challenge książkowy. Pokaż książkę, która... Może tak nazwę ten film. Pokaż książkę, która ma tam coś. I w sumie tak teraz pomyślałam, że pod brąz to można by też Moja siostra morduje seryjnie podciągnąć. No ale wybrałam tak, jak wybrałam. Pokazałam, jak można najwięcej książek w tym challenge'u. Chociaż nie wiem, czy powinnam w niektórych kategoriach pokazywać więcej niż jedną. No ale nieważne. Mój challenge, więc ja wybieram reguły. I co mogę powiedzieć? Chyba tyle. Bo więcej podpunktów nie mam. To była cała moja lista. Ja to sobie popisałam. Popisałam trochę po zdjęciu i tak napisałam, że większości i tak nie mogłam przeczytać. I musiałam przetłumaczać na bieżąco. Więc nie wiem, czy to było warto sobie pisać wcześniej. No i co? Dzięki za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się spodobał.
Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jakieś książki, czy może macie jakieś pomysły na książki właśnie z tej listy. I co? Do zobaczenia w kolejnym filmie, już w przyszłym tygodniu. Życzę miłego czytelniczego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!